Wyobraź sobie sytuację. Spokojne popołudnie. Nie dzieje się nic. Nic poza tym, że uskuteczniam relaks i domowe spa. Otoczony moim skromnym, akwarystycznym światem, podziwiam raz jeden, raz drugi, a raz trzeci zbiornik, które znajdują się w zasięgu mojego wzroku. To błogi stan, gdy patrzysz na szkiełko wypełnione naturą i wiesz, że należy tylko i wyłącznie do ciebie. Ale gdzieś tam czai się wróg. Wróg, którego nikt nie zapraszał. Wróg, który potrafi zniszczyć nawet najpiękniejszy wodny ekosystem. Blackbeard algae. Blackbeard algae. Blackbeard algae. Blackbeard algae. Blackbeard algae. Very, very frustrating. Blackbeard algae. Blackbeard algae. Dzień dobry Państwu. Opowiem dziś o tym, czym jest i skąd się bierze upiór. Podwodny upiór, który potrafi straszyć nawet wtedy, gdy w naszych zbiornikach, tudzież zbiorniku w akwarium, teoretycznie robimy wszystko dobrze. Poznacie też moją historię. Historię o tym, jak pokonałem krasnorosty w moim największym 240-litrowym zbiorniku. To ten, który widzicie teraz za mną. To jest akwarium typu low tech, bez żadnej zaawansowanej filtracji, bez jakiegoś wykręconego, zaawansowanego drugiego oświetlenia. To jest zbiornik, gdzie nie podaje CO2. O którym tak wiele się mówi zresztą w kontekście właśnie krasnorostów. Ja w ogóle większość zbiorników aranżuję w podobnym stylu, nie tylko duży zbiornik, ale też wszystkie akwaria w mojej tak zwanej nano galerii. Głównie dlatego, że mam bardzo oszczędne podejście do akwarystyki i nie chciałbym, żeby moja pasja rozbiła kiedyś moją skarbonkę. Zanim wejdziemy w mięcho, moi drodzy, i opowiemy Tobie, drogi akwarysto lub droga akwarystko, o tym, jak pokonałem krasnorosty, wyjaśnijmy sobie jedną ważną rzecz. Jeśli, mój drogi lub moja droga, Twoje akwarium, tak się stało, zaatakowały krasnorosty, to, i powiedzmy to sobie głośno, to jeszcze nie jest koniec świata. I to jeszcze nie jest koniec Twojego zbiornika, o czym zresztą za chwilę się przekonasz. Także spokojnie i bez paniki. Krasnorosty to glony. Glony tak twarde, że chwytają się praktycznie wszystkiego w zbiorniku. Dekoracji, roślin, podłoża, kamieni, filtrów. Nie wiem, czy na szybach występują, ale podejrzewam, że chyba tak, chociaż u mnie nie występowały. I one w dotyku są takie jakby szorstkie, pod światłem, w zależności od tego, jakie kto stosuje lampy, mają kolor taki powiedzmy czarno-siwy, ktoś by powiedział czarno-bordowy, w zależności od tego, z którego kąta na nie spojrzymy. Natomiast i widok, i to, nie tylko to, jak wyglądają, ale to, jakie są w dotyku, to wszystko jest po prostu nieprzyjemne. To patrzysz na taki zbiornik zaatakowany przez krasnorosty i myślisz sobie, ta rzecz, ten gad, ten potwór, ten upiór tutaj nie pasuje. Chociaż w nazywaniu kolorów mógłbym konkurować co najwyżej z niewidomym, więc jeśli uważacie, że te glony mają po prostu kolor czarny albo jakikolwiek inny, to ja się z wami zgadzam. W sensie macie na pewno większą rację niż ja. Okej. I ja też śmieję się czasem pod nosem, tak delikatnie, gdy wchodzę na fora internetowe, gdzie jedni akwaryści przychodzą z prośbą o pomoc do bardziej doświadczonych akwarystów, ponieważ ich akwarium właśnie zostało zaatakowane przez krasnorosty. I nierzadko spotkałem się z taką opinią, że z taką złotą radą, nazwijmy to po imieniu, radą wartą tyle, co mniej więcej kilogram tych glonów, czyli w sumie nie wartą nic. Wymień filtr. Wymień filtr, bo ten twój mały filtr nie daje rady. Wymień filtr, piszą akwaryści do tych, którym akwarium krasnorosty zaatakowały. Wymień filtr na większy, to pozbędziesz się krasnali raz na zawsze. Tylko to wcale nie musi być prawda. I najczęściej z prawdą
ma mniej więcej tyle wspólnego, co Polska Służba Zdrowia ze zdrowiem. Czyli coś tam świta, ale chyba nie do końca. Tak naprawdę, bo też nie chcę robić tobie, akwarystko, mętlików w głowie, ja też lubię sobie wiele rzeczy upraszczać, to powiem, że mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Otóż dobra wiadomość, od tej zacznijmy, jest taka, że istnieje jeden sprawdzony sposób na to, żeby pozbyć się krasnorostów raz na zawsze. Bez resetu, bez likwidacji zbiornika. Zła wiadomość natomiast jest taka, że ten sposób może ci się nie spodobać. Dlaczego? Bo wymaga trochę pracy. Ale dobra, na spokojnie. Przejdziemy przez wszystko krok po kroku i wyjaśnię, ok? Ja kiedy wczytywałem się w wasze komentarze pod jednym z moich filmów właśnie o tym dużym zbiorniku 240-litrowym i najczęściej, jeśli już ktoś, bo było bardzo wiele komentarzy o krasnorostach, wspomniałem w tamtym filmie o tym, że udało mi się pokonać krasnorosty, co wywołało falę zapytań właśnie w sekcji komentarzy i jednym z najczęściej powtarzanych pytań do mnie, ale też do innych akwarystów było, co polecasz albo co polecacie na krasnorosty w akwarium. No i stąd zresztą dzisiejszy film jako rozwinięcie tego wątku. Także rozwijmy ten wątek. I to pytanie często powtarzane, co polecacie na krasnorosty, utkwiło mi w pamięci nie tylko dlatego, że pojawiało się często pod moimi filmami, ale dlatego, że bardzo często widzę je również na forach internetowych. I zastanawiałem się, czy istnieje idealna odpowiedź właśnie na tak postawione pytanie. Tak jak powiedziałem chwilę temu, istnieje jedna sprawdzona metoda, żeby raz na zawsze pozbyć się tych cholernych, krzaczastych, dziadowskich, ohydnych, odstraszających krzaków, krasnali z akwarium. I ta metoda może ci się nie spodobać, natomiast to nie będzie już mój problem, ponieważ żeby raz na zawsze skutecznie i ostatecznie wygonić te ohydne, krzaczaste, siwo-czarne krasnale ze swojego akwarium, musisz tak naprawdę zrobić tylko jedną rzecz. Mianowicie zlikwidować przyczynę ich powstawania. Więc dochodzimy do momentu, gdzie pytanie postawione w ten sposób, co polecacie na krasnorosty, prowokuje jedyną słuszną odpowiedź. No to wyjaśnij mi, dlaczego w twoim zbiorniku te krasnorosty zaczęły się pojawiać. I jeśli tego się dowiesz, no to stamtąd, czy tam z tego miejsca, już bardzo krótka droga do tego, żeby się ich pozbyć. No to jakie mogą być przyczyny? Jako dygresja dodam, że dziś po krasnorostach w moim dużym zbiorniku nie ma praktycznie już śladu. Uwierzcie mi, bo też nie mam w archiwum żadnych zdjęć, żeby wam to pokazać, ale krasnorosty porastały praktycznie całe podłoże. One były niemalże wszędzie. Większość liści anubiasa, który dziś, nie chcę powiedzieć promienieje, ale jednak jest w bardzo dobrej formie, były porośnięte również krasnalami. Filtr, kamienie przede wszystkim, różne dekoracje. Wszędzie tutaj było czarno i siwo-krzaczasto. Chyba wymyślam jakieś nowe słowa, ale wiecie, co mam na myśli. Oczywiście, jeśli spojrzycie z bliska na anubiasy, to ktoś z wprawnym okiem mógłby powiedzieć, hej, stary, ale tutaj ci porasta jakiś taki czarny ten i to są pewnie jakieś tam krasnale. Wyjaśniam, nie są to krasnorosty. To, że moje anubiaski, zwłaszcza na krawędziach, zrobiły się czarne, po dłuższej diagnozie, metodzie prób i błędów doszedłem do wniosku i też już zaadresowałem ten problem anubiasom i też strzałce wodnej zaczęło zwyczajnie brakować potasu. Od kiedy zacząłem dozować delikatnie potas do tego zbiornika, bo ja też tutaj nie robię praktycznie żadnych podmian wody, anubiaski i inna roślinność zaczęły się tutaj bardzo ładnie rozrastać. Oczywiście jest to proces. Tutaj tych anubiasów widzę, że mam cholera dużo i coraz więcej. Natomiast widzę, że jest coraz lepiej, a jak jest coraz lepiej, to nie chcę zmieniać tej strategii, którą ustaliłem, czyli delikatnie dozując potas
Okej, dobra, to wyjaśniłem. Nie ma tutaj dziś żadnych absolutnie krasnali i wrócimy również do tego, jak spojrzycie na obsadę, to tutaj jest głównie Amazonka, ponieważ są skalary, otoski, oczywiście neonki, jest też gdzieś z tyłu schowany jeden, nawet więcej kirysków, które gdzieś tam się jeszcze uchowały. No, jest glonojad. Pan Glonojad, pan Zbrojnik, nie wiem w sumie czy to Amazonka, poprawcie mnie w komentarzach. Oczywiście do klimatu Amazonki nie pasują tylko te 3 przepiękne, cudowne, sympatyczne kosiareczki, które pływają. Zawsze w grupce oczywiście, ale do tych kosiarek jeszcze wrócimy, ponieważ one między innymi były właśnie moją tajną bronią, jedną z kilku tajnych broni, które wykorzystałem w walce z krasnalami. Skupcie się, bo nie będę 2 razy powtarzał. Ok? Krasnal. Umownie nazwijmy krasnorosty krasnalem. Tak jest łatwiej, żebyśmy zapamiętali, kto jest takim antybohaterem dzisiejszego odcinka i sytuacji, w której być może część z Was się znalazła. Przyczyną tego, że ten krasnal pojawia się w Twoim zbiorniku, może być to, że masz nieodpowiednie światło. Co to znaczy nieodpowiednie? Być może świecisz za długo. Być może światło jest zbyt intensywne do tego, jaką masz aranżację i ile i jakich roślin nasadziłeś w podłożu, czy tam nasadziłaś. Krasnal pojawi się prawdopodobnie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, gdy materia organiczna, wiadomo, że materia organiczna zawsze jest w akwarium, ale gdy jest jej za dużo. Materia organiczna w nawiasie syf. Jak jest jej odpowiednia ilość, nie nazywajmy tego syfem, ale jeżeli jest za dużo materii organicznej, mówiąc kolokwialnie, jak ryby robią kupę i tych ryb jest dużo, albo ty je często karmisz, no to tej kupy też będzie dużo, tak? To już nie jest pożądana ilość materii organicznej. Być może przekarmiasz zbiornik i swoje rybki. Być może, skoro dużo karmisz i masz dużą obsadę, to powinnaś mieć więcej roślin. Ale, żeby nie było łatwo, załóżmy, że te rzeczy są ok. A co jeśli filtr się zapchał od jakiegoś czasu? Aha. A może rzeczywiście jest za mały? Nie wykluczajmy tej opcji. Być może obsada przy Twoim filtrze, przy tych roślinach wciąż jest nieodpowiednia. Najczęściej obsada jest po prostu za duża. Lub masz kilka większych ryb w mniejszym zbiorniku i te duże ryby produkują dużo nawozu. Być może przepływ, czyli ruch wody w Twoim zbiorniku jest za mocny. Krasnorosty uwielbiają szybki przepływ wody. A dlaczego one uwielbiają ten szybki przepływ wody? Ano, bo szybki przepływ wody, jeżeli jest za dużo materii organicznej, dostarcza im na bieżąco, co nie? Tą całą materię, te wszystkie związki, których one potrzebują. Bo jak materia organiczna jest głównie w podłożu i masz dużo roślin, no to rośliny wyciągną jakby rosnąc tę materię organiczną, ale jak jej jest za dużo, no to filtr z silnym przepływem jest w tu mi graj, mówi krasnal. Dawaj mi więcej tej materii organicznej, dawaj w filtrze, do mnie wszystko. A może wszystko jest ok, ale z lenistwa nie podmieniasz wody tak często jak należy, jak warto. Tych przyczyn może być znacznie więcej niż te, które są na tej liście. I teraz w moim 240-litrowym zbiorniku, albo w ogóle za chwilę o tym, nie chcę wchodzić jakoś specjalnie w biologię akwarium. Otóż ja z biologii byłem noga w szkole podstawowej i później w gimnazjum. Jestem rocznikiem gimnazjalnym, by the way. Ale jeśli zastanawiasz się, czy materii organicznej, czyli tych różnych związków, które są pożądane, gdy jest ich odpowiednia ilość, ale są niepożądane, gdy jest ich zbyt duża ilość w akwarium. Jeśli chcesz sprawdzić,
Jak jest z tą biologią, to oczywiście można zrobić to na wiele sposobów. Ja obecnie jakby z nawyku uczę się obserwować akwarium. Jeżeli widzę jakieś nietypowe zachowanie ryb lub ślimaki, które najczęściej są w podłożu, nagle zaczęły mi wychodzić i mnożyć się, wychodzić na szyby akwarium i mnożyć się na potęgę, no to te ślimaki skądś muszą brać pokarm. Coś musi ich jakby pobudzać do tego, żeby się namnażały. To już jest sygnał, że biologia akwarium w słupie wody zaczyna się wykolejać. Ale załóżmy, że nie mamy doświadczenia. Ja też te doświadczenie jeszcze zdobywam, więc można sięgnąć po najprostsze testy. Przydatne mogą okazać się testy kropelkowe na fosforany, azotyny, azotany. Wiem, że to mogą być skomplikowane nazwy, nazewnictwo, jakieś NO3, pierdół, 6,9, 6,66. Nie trzeba się tego uczyć, ale jak pójdziecie do sklepu akwarystycznego i poprosicie o kilka testów kropelkowych, bo zaczęły pojawiać się glony i chcecie sprawdzić, jaka jest biologia w zbiorniku, po pierwsze, to nie są jakoś super drogie testy te kropelkowe, nie jest ich dużo. To jak przeprowadzić takie testy kropelkowe, żeby dało to wiarygodny wynik. Wszystko jest opisane ładnie przez producentów w pudełkach, nie trzeba być specem. Warto. I wtedy powoli, krok po kroku zaczynacie uskuteczniać tę metodę, tą jedyną słuszną metodę walki z krasnalami, z krasnorostami, czyli znalezienie przyczyny ich powstawania. Tak długo, aż sobie przybliżę, żebyście mnie uważnie słuchali teraz, tak długo, jak nie znajdziesz przyczyny powstawania krasnorostów w Twoim zbiorniku, nie pakuj absolutnie żadnej chemii do środka, ok? To nie ma sensu. I szukanie przyczyny, moi drodzy, to jest największa frajda, ale jednocześnie największy wysiłek. Opowiem na przykładzie. Myślę, że najfajniejszą radą, którą chciałbym usłyszeć wtedy, gdy pojawiły się u mnie krasnorosty i gdy nie wiedziałem, co zrobić, to rada dotycząca tego, jak się zachować. Oczywiście nie panikować, ale wręcz przeciwnie. Należy uzbroić się w cierpliwość. I mówiąc cierpliwość, gdy tak sobie zerkamy na moją 240, mówię o cierpliwości naprawdę na długie tygodnie, jeśli nawet nie na miesiące. Otóż, gdy pojawiły się u mnie krasnorosty, zauważyłem, że one wtedy był jeszcze inny filtr, miałem filtr kubełkowy. Wybaczcie odbicia, nie jestem w stanie z nimi nic teraz zrobić. Pojawiają się często krasnale w pierwszym momencie tam, gdzie jest bardzo silny przepływ wody. Teraz jest tutaj filtr tylko i wyłącznie wewnętrzny, tani jakiś za kilkadziesiąt złotych. Wcześniej były tutaj 2 kubły, była potężna filtracja. I co? I krasnale miały się dobrze. Dziś jest filtr tylko i wyłącznie wewnętrzny. To jest jedyny filtr tam w środku, który robi mi całą filtrację dla 40 neonów, 6 skalarów i jakichś tam zbrojników i tak dalej. I wszystko ma się dobrze. No to co było nie tak? Oczywiście wcześniej była tutaj inna, dużo silniejsza lampa. Lampa Twinstar 120B bodajże. I ta lampa jest świetna, w sensie tamta lampa była świetna, bardzo pięknie wybarwiała ryby, ale chyba nie do końca wiedziałem, jak ustawić świecenie tamtej lampy, żeby ono nie było za mocne albo za krótkie, no bo wiecie, jak za krótko lampa świeci albo za słabo, to nie rosną rośliny, a jak nie rosną rośliny, to kto pobiera te związki z wody? No glony, bo glony nie potrzebują nigdy tyle światła, ile rośliny. W pierwszej kolejności zacząłem eksperymentować z czasem świecenia, ponieważ nie dojdziecie do przyczyny tak po prostu zadając pytanie na forum. Oczywiście fajnie poznać inne perspektywy, ale tak naprawdę tylko wy obserwujecie i macie możliwość obserwowania waszego zbiornika na co dzień i tylko wy możecie zdiagnozować przyczynę właściwie, ponieważ wyobraźcie sobie, że wasz zbiornik, który zachorował, jest waszym pacjentem i to wy jesteście jedynym lekarzem, który może tak naprawdę mu pomóc. Zacząłem eksperymentować ze światłem. Na początku świeciłem nawet 10 godzin. Sporo, prawda? No, zależy jaki zbiornik. Później zredukowałem oświetlenie jeszcze w tamtej poprzedniej lampie do 8 godzin. Później zredukowałem do 7, a nawet do 6. I co?
Odczekałem oczywiście 1-2 tygodnie i obserwowałem, czy te krasnorosty wciąż pojawiają się jeszcze bardziej. Oczywiście w międzyczasie warto jednak zawsze przeczyścić filtr. Czy to przed zrobieniem tych testów kropelkowych, czy po zrobieniu testów kropelkowych. Przeczyścić filtr dla pewności i zobaczyć też, czy nie ma dużego syfu jakby w tych mediach filtracyjnych. Ja dostawałem też pytanie kilka razy pod moimi filmami, czy odmulam podłoże, bo niektórzy biorą od razu odmulają podłoże. Otóż ja podłoża nie odmulam absolutnie w ogóle i z tego też powodu zawsze sadzę jakąś trawkę. Trawka tutaj to jest strzałka wodna, zawsze sadzę jakąś trawkę i większość zbiorników u mnie to są zbiorniki naturalne, które posiadają bardzo dużo roślinności i pozwalam naturze, czyli roślinności wyciągać te wszystkie negatywne związki. Jak spojrzycie tutaj, tu jest bardzo dużo syfu jakby w tym żwirku, w tej ziemi, ale strzałka wodna dzięki temu rośnie i to roślinom zostawiam, jakby im daję ten obowiązek, tę odpowiedzialność, żeby wyciągały te wszystkie główienka, za przeproszeniem, które bakterie korzystne przerabiają na pokarm dla roślin, a rośliny mają za zadanie wyciągać to z podłoża. Gdybym zaczął odmulać podłoże i wyciągał wszystkie te odchody, mówiąc wprost, czy tam tą materię organiczną, no to musiałbym jeszcze bardziej nawozić jakimiś być może kapsułkami to podłoże, natomiast teraz działa to naturalnie. Odchody idą w podłoże, tam bakterie korzystne, które są na każdej powierzchni w akwarium, rozkładają te odchody na pokarm dla roślin i rośliny korzeniami, ale też przez łodygi, przez liście wyciągają te związki. Nad tym akwarium tutaj widzicie tą piękną hydroponikę, którą zainstalowałem. Ona w ogóle rozrasta się, co, pajęczyna? Hydroponika rozrasta się jak szalona. Z roślin hydroponicznych jest tutaj zwykła monstera, jest tutaj monstera monkey, jest tutaj, to jest chyba lododendron czy rododendron, nie pamiętam jak to się wymawia. Jest jakaś tam niewielka sansevieria. Jest również kawa, tak moi drodzy, to jest kawa arabica. Patrzcie, taki mały krzaczek, a spójrzcie jakie cholerstwo długie korzenie wypuszcza. Oczywiście potos, ja to nazywałem bluszczem, ale chyba mylnie. Ta hydroponika oczywiście w dużo mniejszej skali. Te roślinki były tutaj do pierwszego szczebla, gdy montowałem to kilka miesięcy temu. Teraz zacząłem aż podcinać, a tamten pan potos w ogóle zaczął mi już iść na futrynę. Spójrzcie. Dobra, niedługo wyjdzie za okno. To, co ja robiłem, gdy walczyłem z krasnorostami, to stawiałem hipotezy. Tak jak w badaniach postawiłem pierwszą hipotezę, że mam niewłaściwe światło. No to zmniejszyłem świecenie światłem. Później zobaczyłem, że nie przynosi to większych efektów, czyli dalej pojawiają się krasnorosty. Stwierdziłem, że coś jest nie tak w takim razie z roślinami, tych roślin było dużo mniej, to może trzeba dosadzić trochę tych roślin, żeby zaczęły wyciągać te związki ze słupa wody. Oczywiście dodam, że po zrobieniu testów kropelkowych wszystko teoretycznie było ok, więc cholera, skąd te krasnale? Dopiero miesiąc, 2 miesiące po tym, jak zrobiłem tą instalację hydroponiczną i te rośliny, jak kupujecie rośliny doniczkowe, tam oczyszczacie z ziemi, wrzucacie te korzenie zwykłe do akwarium, one najpierw gniją, a dopiero później roślina wypuszcza już te, jakby adaptując się, wypuszcza te rośliny, te korzenie hydroponiczne, jeśli mogę to tak nazwać. Więc to proces, który trochę trwa. Po 2 miesiącach te rośliny zaczęły pikować w górę, naprawdę dość szybko. Dorzuciłem jakąś tam lampę LEDową gdzieś na jakimś portalu. W ogóle tak swoją drogą, jeżeli zastanawiacie się, z jakich lamp obecnie korzystam albo korzystałem, ta żarówka czy cokolwiek, co znajduje się w moich akwariach, to zawsze pod każdym filmem zostawiam link do listy ze sprzętem, z którego korzystam. Nawet jeżeli obecnie nie mogę znaleźć tego produktu, czy tam urządzenia, z którego korzystam, to staram się na liście umieścić jakieś inne, najbardziej odpowiadające, najbliżej usytuowane urządzenie, które działa w podobny sposób jakby, nie? Także zachęcam do rzucenia okiem na listę. Ale dobra, doszliśmy do momentu, gdzie zmniejszyłem oświetlenie, później nawet zmieniłem tą długą lampę Twinstar na takie bardzo dwie
fajne lampki. To jest moja ulubiona lampa akwariowa. To jest Lominie, z tego co pamiętam, czy Lomnie, nie pamiętam jak to się wymawia, ale znajdziecie to na mojej liście. Ona jest fajna, ponieważ świeci punktowo. Dzięki temu, jak widzicie, ten efekt taki jakby rzeki, nie? Takie refleksy, te odbicia, ponieważ tafla wody jest wzburzona przez filtr i jako, że te lampy świecą punktowo, to bardzo fajny taki efekt płynącej rzeki to daje. Wymieniłem filtr, dlatego że tamten mi się dość często zapychał przy wlocie. Dałem mniejszy filtr, ale no, przepływ jest dość spory. I wiecie, co jeszcze się okazało? Okazało się, że ja za bardzo karmiłem ryby. Ja ryby karmiłem codziennie, więc tutaj też pomyślałem, ok, postawię kolejną hipotezę, a co jeśli poza światłem, co jeśli poza małą ilością roślin, która wtedy występowała, co jeśli te krasnale mają materię organiczną i warunki do życia tylko dlatego, że ja karmię ryby niemalże codziennie, w sumie karmiłem codziennie. Tutaj na lodówce zrobiłem sobie, gdzie te kwiaty na kuchni podlewane w niedzielę, ok, zrobiłem plan karmienia rybek. I teraz wypisałem sobie dni karmienia. Karmię ryby mniej więcej co drugi dzień. W sumie to 4/3, czyli 4 dni w tygodniu karmię, a 3 dni w tygodniu nie karmię. Poniedziałek, środa, piątek, sobota dni karmienia, a wtorek, czwartek, niedziela dni bez karmienia. Oczywiście nie mówię, że ten sposób zadziała u Was, ale to był tak naprawdę dla mnie bat, żebym ja, jako że mam ciężką rączkę i lubię przykarmić rybkom, bo po prostu sprawia mi przyjemność patrzenie, jak to wszystko zjadają, to stwierdziłem, że kurde, nie będę umiał nauczyć sam siebie, żeby karmić mniej, w sensie ilości, no to będę karmił je rzadziej. Od tamtej pory wszystko jest elegancko. Wspominałem o tej przyczynie, bo na moim przykładzie, na przykładzie tego 240-litrowego akwarium, pokazuję Wam i chcę też to podkreślić, że przyczyn było więcej niż jedna. Po prostu krasnale czy jakiekolwiek inne glony nie pojawią się w Waszym zbiorniku tak długo, jeśli nie dacie im ku temu fajnych warunków. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłem, żeby zlikwidować te, w sumie dwie rzeczy, które zrobiłem, żeby zlikwidować krasnale. Tu jestem, a się rozgadałem. Gdy namierzysz przyczynę, załóżmy, że znasz już przyczynę, wiesz, że okej, dobra, mam syf w zbiorniku, w ogóle to światło jest chyba trochę za mocne, w ogóle to dlaczego ja mam 80 ryb w 20-litrowym baniaczku, wiesz o co chodzi, nie? Wiesz, do którego miejsca z tym idę i w jakim kierunku. Najpierw analizujesz przyczynę. Gdy znasz przyczynę, a jak poznać, czy to jest przyczyna? No, metodą prób i błędów, tak jak wspomniałem. To dopiero wtedy, gdy zaadresujesz wszystkie te czynniki, gdy z testów kropelkowych wychodzi Ci, że no nie ma tam syfu, w sensie nie ma dużo tych tam azotanów, fosforanów i innych, to dopiero wtedy sięgasz po mocniejsze działo, po armatę, ponieważ krasnorosty, te, które już się pojawiły, one same nie znikną. Trzeba im trochę pomóc, żeby wyprowadziły się ze zbiornika. Jest na to kilka fajnych sposobów. Ja najczęściej stosuję 3. Pierwszy sposób to jest karbo w płynie. W sensie niektórzy mówią CO2 w płynie. To nie do końca jest CO2, natomiast nazywane to jest karbo w płynie. Natomiast to jest killer, prawdziwy killer dla krasnorostów. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że krasnorosty, nawet kiedy zaadresujecie te wszystkie przyczyny, czyli zrobicie porządek ze światłem, biologią w akwarium, związkami organicznymi i tak dalej, to te krasnorosty, które już powstały, one samoistnie się nie wyprowadzą. I trzeba im w tym pomóc, między innymi, to jest sposób, który u mnie działa, który też widziałem u innych bardziej doświadczonych akwarystów, trzeba zaaplikować, tak naprawdę niejednokrotnie, ale wiele razy, aplikować te właśnie, znaczy nie mówię, że tej firmy, ale ogólnie karbo w płynie. Dlaczego?
mógłbym ułatwić sobie życie i zainstalować tam system CO2 z butlą, która tam automatycznie dozuje dwutlenek węgla. Wtedy niewiarygodnie fajne i szybkie efekty zapewne bym uzyskał, ale tak jak wspomniałem na początku filmu, ja prowadzę low-techowe zbiorniki, gdzie nie ma tej całej skomplikowanej architektury, czy tam wiecie, tych wszystkich urządzeń takich technologicznie zaawansowanych i też nie znam się na tych wszystkich systemach CO2, więc nie chcę ich używać. Natomiast to aplikuje się, jedni mówią, żeby zaaplikować większą dawkę niż podaje producent po prostu do słupa wody. Ja mam na to nieco inny sposób, zresztą pokażę Wam. Sprawa jest prosta jak budowa cepa. Otóż, jak kupujecie karbo w płynie, zazwyczaj jest już w opakowaniu jakaś strzykaweczka, w każdym razie to może być taka strzykawka, jakikolwiek aplikator, który warto wykorzystać do tego, żeby punktowo celować tam, gdzie jest krasnorost, bo musimy punktowo przycelować wroga prosto w czółko. Okay? Jakiś czas temu też, jak było w intro, zauważyłem, że w jednym z moich zbiorniczków Nano Galerii, to jest zbiornik, w którym posiadam tylko roślinę trawnikową, mały heniek, do tego z tyłu jest roślina piekielnie szybko rosnąca, duży heniek, mała gromadka rybek, kilka krewetek amano i kilka krewetek cherry. Zauważyłem, że tutaj powolutku pojawiają się krasnorosty. One są jeszcze w takiej liczbie i takim rozmiarze, że ciężko mi to uchwycić na kamerze. Natomiast na potrzeby instruktażowe, powiedzmy, tego nagrania pokażę Wam tylko, jak wygląda ten proces. Zanim się do tego zabierzemy, oczywiście zawsze czytajcie etykiety, żeby nie przesadzić z tym aplikowaniem. I też pamiętajmy, że jakakolwiek aplikacja karbo w płynie powoduje to, że woda musi być dość dobrze napowietrzana. Ja nie korzystam z żadnych tych kostek napowietrzających, natomiast zawsze dbam o to, żeby wylot filtra był ustawiony tak, aby poruszał przynajmniej delikatnie taflą wody. W zupełności wystarczy ten manewr do tego, żeby woda w akwarium zawsze była prawidłowo napowietrzona. Więc, wyłączamy filtr. W ogóle tak, nigdy nie pamiętam, spójrzcie na to. Nigdy nie pamiętam, która wtyczka jest od filtra, bo trochę tego jest. Tutaj jest jedna listwa, tutaj gdzieś z tyłu jest druga listwa i nigdy nie pamiętam, która jest do czego. Natomiast radzę z tym sobie inaczej. Hej Google, wyłącz wszystkie filtry. Ok, dobra. I mamy filtry wyłączone. Chwytam aplikator, chwytam karbo w płynie i delikatnie, ja akurat zaaplikuję 1 mg, to nie jest jakoś super dużo, ale też nie jest super mało. I teraz wiadomo, że nie aplikuję tego za każdym razem na wszystkie krasnorosty, bo tego karbo byłoby za dużo, więc co kilka dni, raz na 3 dni po prostu aplikuję to w inne miejsce. Przyczajmy, gdzie możemy to wrzucić. Być może tego nie widzicie, ale w tym miejscu tutaj jest jeden krasnalek mały. Biorę więc mój aplikator, zbliżam się, gdy jest wyłączony filtr, prosto do tego krasnala i delikatnie wrzucam na niego część tego karbo. Jak zostanie troszkę karbo, nie musi być dużo, wrzucam też w inne miejsca. Tutaj też dam, widzę, na roślinach jest trochę. O, dobra. I tyle. I ktoś zapyta, dobra Mariusz, czy to wystarczy? Otóż nie. Ta metoda to jest dopiero pierwszy krok do tego, żeby zadziałała druga metoda, ponieważ po kilku dniach od tego momentu, gdy zaaplikujemy karbo w płynie bezpośrednio na krasnorost, ten krasnorost zaczyna umierać. I wtedy do gry wchodzą krewety. I tutaj płynnie dochodzimy do mojego drugiego z 3 sposobów na to, jak pozbyć się już istniejących krasnorostów. I tym sposobem, tą metodą są krewetki. Oczywiście wszystkie krewetki zrobią robotę. W szczególności polecałbym krewetki Amano, ponieważ krewetki Amano uchodzą za te, dla których przysmakiem bywają krasnorosty. Ważna uwaga, jeśli nie
sięgniecie po metodę numer 1, którą właśnie Wam pokazałem, to krewetki, nawet krewetki Amano wciąż mogą sobie nie poradzić z istniejącymi krasnorostami. Jeżeli chcemy zrozumieć ten proces, to wygląda on mniej więcej tak, że karbo zaaplikowane bezpośrednio na krasnorost, na ten glon, powoduje, że ten krasnorost zaczyna brązowieć, po prostu zabijamy go. I wtedy te pnącza, nie wiem czy pnącza, te krzaczki tego krasnorosta stają się wystarczająco miękkie, ponieważ normalnie krasnorost jest zbyt twardym glonem, żeby krewety sobie z nim poradziły, ale po tym jak zaaplikujemy na ten krasnorost właśnie karbo wpłynie, to on zaczyna się psuć, gnić, stawać się miękki i dopiero wtedy przychodzą krewety i wcinają te już nadpsute, zniszczone, zamordowane tym karbo w płynie krasnorosty, więc metoda numer 1 działa tylko w połączeniu z metodą numer 2. Najpierw karbo, zabijamy te krasnorosty, one brązowieją, zaczynają siwieć, wiecie o co chodzi, a dopiero później uruchamiamy metodę numer 2 i krewetki już tam przyjdą i pozbędą się, w sensie zeżrą, mówiąc wprost, te krasnorosty, które zabiliśmy karbo w płynie. Ale jest też trzecia metoda. Absolutny killer, który nie wymaga nawet tego, żeby dozować karbo w płynie. Trzecią metodą, która dotyczy niewiarygodnie przyjaznych, wspaniałych i sympatycznych zwierząt wodnych, które mogą nam pomóc w walce z krasnorostami, są, moi drodzy, rybki. Rybki kosiarki. Popularne kosiarki, bardzo podłużny kształt, zwinne, piekielnie szybkie. O tym, jak szybkie są kosiarki, wiedzą na pewno wszyscy akwaryści, którzy kiedyś próbowali je odłowić ze swojego zbiornika. Wiedzą to też pracownicy sklepów akwarystycznych, którzy muszą trochę wysiłku włożyć w to, gdy przychodzi klient i kupuje kosiarki, ponieważ złapać je, to jest nie lada wyzwanie. Kosiarki chyba nigdy nie stałyby się tak popularną rybką akwarystyczną, gdyby nie ta ich umiejętność. Otóż są to po pierwsze ryby słodkowodne, jedne z nielicznych, jeśli nie jedyne tych rozmiarów, dla których krasnorosty są przysmakiem jak Choco-Pik dla dzieci. Zżerają krasnorosty niezależnie od tego, czy my aplikujemy karbo w płynie, czy nie, czy mamy CO2, czy nie. One po prostu podjeżdżają do krasnali i traktują je jak ciasteczko zjadane na śniadanie do kawy. Jest jednak pewne ograniczenie. Otóż kosiarki jako rybki, które nie należą do najmniejszych, a jednocześnie są piekielnie szybkie, wymagają większych zbiorników. Więc jeśli posiadacie akwarium 30-40 litrów i wrzucicie tam kosiarki, no dobra, przez chwilę, 1-2 dni pewnie nic im się nie stanie, ale w dłuższej perspektywie te rybki po prostu męczyłyby się w niewielkich zbiornikach. Dlatego mówi się o tym, to jest jeden z powodów, dla których prowadzenie większego zbiornika czasem jest dużo łatwiejsze. W przypadku 240 z czasem w ogóle przestałem aplikować jakikolwiek karbo w płynie, tylko dlatego, że po wpuszczeniu tam 3 młodych kosiareczek one zrobiły robotę naprawdę szybko. Niektórzy mówią, że kosiarki jak stają się coraz starsze, to już tak niechętnie chwytają się krasnali. W moim przypadku to się nie potwierdziło. Miałem przypadek tam z tyłu, gdzie mamy to Gupikowo. Tamten zbiornik ma zaledwie 72 litry. Pożyczyłem jedną kosiarkę z większego zbiornika i wrzuciłem na tydzień do tych 72 litrów. Pomimo, że ta kosiarka była dojrzała, dorosła, zżarła tam wszystkie krasnale, podobnie jak wiele miesięcy wcześniej zżarła i pożerała te krasnale w większym zbiorniku. Więc jeśli nie przekarmiamy ryb, jeśli te kosiarki nie nauczą się takich nowych nawyków jedzenia, tylko pokarmu, który im wrzucamy, to te krasnorosty wciąż będą takim przysmakiem, którego systematycznie będą poszukiwać, jeżeli w ogóle krasnale pojawią się w naszych zbiornikach. Polecam Wam kosiarki, polecam Wam zacząć od kosiarek, jeżeli tylko objętość Waszego zbiornika i warunki typu temperatura odpowiadają kosiarkom. Naprawdę dla krasnorostów nie będzie absolutnie żadnych szans. No i dobra, kochani.
Tym sposobem dojechaliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Wszystkim tym, którzy wykazali jakąkolwiek aktywność przy dzisiejszym filmie i przy moich poprzednich filmach, także dla tych wszystkich, którzy w ogóle obejrzeli ten film, bo to także jest również aktywność. Serdeczne dzięki za każdy like, każdą subskrypcję, każdy komentarz, ogromne dzięki dla osób wspierających mnie, czyli tych, które co miesiąc stawiają mi kawkę, tą funkcjonalnością tam jest kawka dla pierogi. Koniecznie zostawcie swoje pytania, komentarze, uwagi pod dzisiejszym filmem, ponieważ zbieram materiał do mojego drugiego epizodu z cyklu pytania i odpowiedzi, także chętnie przejrzę wszystkie wasze różne sprawy, z którymi się borykacie, być może prowadząc obecne zbiorniki. Jeśli nie pomogę ja, to liczę na to, że pomogą wam bardziej doświadczeni ode mnie akwaryści również w sekcji komentarzy. Tyle na dziś. Do usłyszenia wkrótce. Dzięki wielkie. Dbajcie o siebie i innych. Cześć!